Żyjemy w świecie, który na każdym kroku przypomina nam o naszych słowiańskich korzeniach. Tylko często tego nie zauważamy. To, jak mówimy, jak świętujemy, co jemy i jak myślimy, wszystko ma w sobie echo dawnych czasów. Zachód ma swoje legendy o Grekach i Rzymianach. My mamy spuściznę Słowian. Starszą, bliższą i bardziej niezwykłą niż myślisz. Bo choć minęło ponad 1000 lat, ich świat wciąż żyje w nas. A kiedy zajrzysz głębiej, zobaczysz, że historia, którą nosisz w sobie, jest bardziej fascynująca, niż można by przypuszczać. Zapraszam Cię w podróż, która pokaże Ci, w jak wielu aspektach możemy się nazywać dziećmi dawnych Słowian. Czy wrzucałeś kiedyś do rzeki kukłę marzanny? Albo puszczałeś w noc świętojańską wianki na wodę? Jeśli tak, to nawet nie wiedziałeś, że brałeś udział w obrzędach sprzed 1000 lat. Dla dawnych Słowian rytm życia wyznaczała przyroda. Kiedy dni stawały się coraz krótsze, przygotowywano się na zimę. Kiedy dzień zwyciężał noc, świętowano narodziny nowego życia. Każdy cykl natury miał swoje święto, a każde święto swój rytuał. I choć wiele z nich chrześcijaństwo próbowało zasłonić nowymi znaczeniami, echo dawnych obrzędów wciąż bije w naszych tradycjach. Najbardziej widowiskowa była noc kupały. Najkrótsza noc w roku, noc ognia, wody i magii. Wtedy młodzi skakali przez ogniska, wierząc, że płomienie oczyszczą ich dusze. Dziewczęta puszczały wianki na rzekę, a chłopcy ruszali w pogoń za nimi. Wierzono, że jeśli udało się złapać wianek, zwiastowało to szybkie małżeństwo. I oczywiście mityczny kwiat paproci. Nikt go nigdy nie widział, ale samo jego poszukiwanie było częścią czaru tej nocy. Z kolei zima miała swoje pożegnanie – topienie marzanny. Słomiana kukła symbolizowała śmierć, choroby i chłód. Kiedy wrzucano ją do rzeki, Słowianie wierzyli, że wraz z nią odchodzi to, co złe, a jej miejsce zajmuje wiosna, życie, ciepło i urodzaj. Do dziś dzieci bawią się w ten rytuał, nie wiedząc, że powtarzają gest swoich przodków sprzed ponad 1000 lat. Ale były też święta związane z plonami. Gdy kończono żniwa, ostatni snop zboża nie trafiał do stodoły, tylko wiązano go w wieniec, pełen kwiatów, kłosów i owoców. Przechowywano go aż do następnych siewów, wierząc, że ma w sobie siłę urodzaju. Dzisiejsze dożynki to nic innego jak nowoczesna odsłona tego dawnego rytuału. Warto pamiętać, że obrzędy nie ograniczały się tylko do dorocznych świąt. Każdy ważny moment w życiu człowieka miał swój rytuał. Narodziny, wesele, pogrzeb. Wszystko otoczone było symbolami, które miały zapewnić pomyślność i ochronę. Na przykład w czasie ślubu oblubieńców obdarowywano chlebem i miodem, symbolami dostatku i słodyczy wspólnego życia. Dawne święta były przede wszystkim wspólnotowe. Cała wieś zbierała się razem, by ucztować, tańczyć i śpiewać. Były okazją, żeby poczuć jedność, oderwać się od codziennego trudu i przypomnieć, że życie to nie tylko praca, ale też rytuał i święto. Dziś wiele z tych zwyczajów traktujemy jako folklor, element dziecięcej zabawy albo lokalnej tradycji. Ale prawda jest taka, że kiedy topimy marzannę, wiążemy wieniec dożynkowy czy palimy ognisko w przesilenie. Powtarzamy gesty, które wykonywali nasi przodkowie ponad 1000 lat temu. I nawet jeśli robimy to nieświadomie, wciąż jesteśmy częścią tego samego pradawnego rytuału. Każdy naród ma swoje legendy. Ale opowieści dawnych Słowian były inne, bardziej mroczne, bardziej tajemnicze, czasem wręcz niepokojące. To świat, w którym las szeptał, rzeka mogła wciągnąć w odmęty, a w samo południe na polu można było spotkać coś, co nie należało do tego świata. Najpiękniejsze i najgroźniejsze były rusałki. Wyobrażano je sobie jako dziewczęta o długich, rozwianych włosach, które w letnie wieczory tańczyły w kręgu nad rzeką. Z pozoru uśmiechnięte, uwodzicielskie, ale jedno ich spojrzenie mogło zahipnotyzować. Wciągały młodzieńców w wiry wody, a czasem gubiły wędrowców w lesie. Do dziś w folklorze zachowało się przekonanie, że rusałki są duszami młodych kobiet, które zmarły tragicznie, przez utopienie albo odebranie sobie życia.
Na polach natomiast grasowała południca. Pojawiała się dokładnie w samo południe, gdy słońce stało najwyżej. Wysoka kobieta ubrana w białą suknię z sierpem w dłoni. Zadawała ludziom pytania. Jeśli rolnik nie potrafił odpowiedzieć, karała go udarem, zawrotami głowy, a nawet śmiercią. To właśnie ona miała tłumaczyć nagłe zasłabnięcia w czasie żniw. Ale w jej postaci kryła się też przestroga. Nie pracuj ponad siły, bo natura się zemści. Najwięcej lęku budziły jednak strzygi i upiory. Wierzono, że powstają z ludzi, którzy umarli w dziwnych okolicznościach. Na przykład narodzili się z 2 duszami albo zmarli bez odpowiednich obrzędów. Takie istoty wracały z grobu nocą, wysysały siły życiowe, a nawet krew z żyjących. By się przed nimi bronić, Słowianie stosowali radykalne środki. Przygniatali ciało kamieniem, przebijali serce kołkiem, a czasem odcinali głowę i chowali ją osobno. Archeolodzy naprawdę znajdują takie ślady w kurhanach i dawnych cmentarzyskach. To nie tylko legenda, to praktyka zapisana w ziemi. Ale obok demonów zła były też istoty opiekuńcze, najbardziej znany domowik. Duch domowego ogniska, który pilnował obejścia. Jeśli rodzina go szanowała, przynosił szczęście, strzegł bydła i dbał o dostatek. Ale gdy ktoś go rozgniewał, potrafił się mścić. Hałasował nocą, tłukł garnki, chował narzędzia. Do dziś w niektórych regionach Polski zachowały się opowieści o złośliwych duszkach. To właśnie echo wiary w domowika. Były też wodniki, duchy jezior i rzek. Ich królestwem były głębiny, a każdy, kto zlekceważył wodę, mógł paść ich ofiarą. Wierzono, że wodnik potrafi wciągnąć człowieka do swojego podwodnego dworu. Dlatego przy przeprawach przez rzeki składano ofiary, czasem garść mąki, czasem kilka monet, żeby udobruchać wodne duchy. Wszystkie te legendy miały praktyczne znaczenie. Dzięki nim dzieci wiedziały, żeby nie podchodzić same do rzeki, żeby nie pracować w największy upał, żeby szanować ognisko domowe i naturę. To był świat, w którym bajka i ostrzeżenie łączyły się w jedno. I choć minęło 1000 lat, te opowieści wciąż żyją. Rusałki, południce, strzygi czy wodniki trafiły do bajek, pieśni ludowych i literatury. A nawet do współczesnej popkultury wystarczy spojrzeć na książki fantasy czy gry komputerowe. To najlepszy dowód, że świat dawnych Słowian wciąż potrafi nas fascynować i wciąż wzbudza dreszcz emocji. Co jadłbyś, gdybyś nagle przeniósł się o 1000 lat wstecz do słowiańskiej osady? Okazałoby się, że wcale nie tak wiele różniłoby się od tego, co znasz dziś. Podstawą były kasze: jaglana, jęczmienna, orkiszowa. Gotowane na gęsto, z mlekiem albo mięsem, stanowiły codzienny posiłek dla wszystkich, od chłopa po wojownika. Do dziś kasza gryczana czy jaglana to klasyka naszej kuchni. Był też chleb na zakwasie, pieczony w glinianych piecach, pachnący i sycący. I co ciekawe, zakwas, na którym opiera się pieczenie chleba, to tradycja sięgająca jeszcze czasów Słowian. Jeśli jesz dziś pajdę wiejskiego chleba z masłem, to jesz coś, co nasi przodkowie znali od stuleci. Nie można zapomnieć o kiszonkach. Kapusta, ogórki, buraki. Fermentacja była znana Słowianom bardzo dobrze. To nie była moda fit ani ekologiczny trend. To była metoda przetrwania zimy. W beczkach zakopywanych w ziemi kisiły się warzywa, które ratowały przed głodem, kiedy nic nie rosło. A jeśli chodzi o słodkości, prym wiódł miód. Nie tylko jako pokarm, ale też w formie miodów pitnych. Był napojem codziennym i świątecznym, czymś pomiędzy alkoholem a lekarstwem. Do dziś miód i miody pitne to nasz kulinarny znak rozpoznawczy. Mięso? Jadano rzadziej niż my dziś, bo wymagało uboju zwierząt gospodarskich. Ale kiedy już trafiało na stół, było przyrządzane w sposób prosty. Pieczone na ogniu, gotowane w garnkach glinianych, czasem duszone z warzywami. Ciekawostka? W wielu regionach archeolodzy znaleźli ślady soli, białego złota tamtych czasów. To dzięki niej przechowywano mięso i ryby, a dostęp do źródeł soli decydował o bogactwie wielu osad. Kiedy więc następnym razem sięgniesz po kromkę chleba na zakwasie,
Zjesz talerz kaszy, czy wypijesz łyżkę miodu. Pamiętaj, że to nie jest zwykłe jedzenie. Oto tysiącletnie dziedzictwo Słowian, które wciąż mamy na swoich stołach. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego w ludowych haftach, na drewnianych rzeźbach albo w starych zdobieniach tak często pojawiają się słońca, krzyże i spirale? To nie przypadek. To ślady dawnego, słowiańskiego świata symboli. Najważniejszy z nich to kołowrót, znany dziś jako słowiańska swastyka. To znak słońca, cykliczności i odradzania się życia. Dla Słowian był to symbol wiecznego powrotu, dnia po nocy, lata po zimie, życia po śmierci. Co ciekawe, podobne symbole znajdziemy w wielu kulturach na świecie, ale dla naszych przodków miał on znaczenie wyjątkowe. Łączył ludzi z rytmem natury. Były też ornamenty solarne, koła, rozety, gwiazdy. Zdobiono nimi naczynia, broń i biżuterię, wierząc, że chronią przed złymi mocami. To, co dla nas jest pięknym wzorem, dla nich było amuletem. Ważne były również symbole roślinne i zwierzęce. Najczęściej spotykane to motywy dębu, drzewa peruna, które symbolizowało siłę i trwałość. W haftach pojawiały się też ptaki, gołębie, pawie czy koguty, znaki życia, płodności i odrodzenia. Do dziś wiele tych wzorów przetrwało w sztuce ludowej. Wystarczy spojrzeć na hafty kaszubskie, łowickie czy podhalańskie. To nie jest tylko ozdoba. To echo dawnych znaków ochronnych, które miały bronić domowników i zapewniać szczęście. Ciekawostka. Archeolodzy znajdują takie symbole na glinianych naczyniach sprzed 1000 lat. Zwykła miska czy garnek był ozdabiany znakami, które miały chronić jedzenie przed zepsuciem i rodzinę przed głodem. Dziś takie same ornamenty znajdziesz na firankach, makatkach czy ludowych obrusach. Były też amulety osobiste. Najbardziej charakterystyczne to lunule, czyli wisiorki w kształcie półksiężyca. Noszone przez kobiety miały zapewniać płodność i szczęśliwe macierzyństwo. Do dziś można je spotkać w biżuterii stylizowanej na słowiańską. Najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że te znaki nigdy naprawdę nie zniknęły. Chrześcijaństwo próbowało je wymazać, ale one przetrwały w sztuce ludowej, w hafcie, w zdobieniach skrzyń czy mebli. I przetrwały do tego stopnia, że dziś często używamy ich, nie wiedząc, że to spuścizna dawnych Słowian. Kiedy więc widzisz kołowrót na drewnianym słupie, haftowane słoneczko na koszuli albo koguta w ludowym wzorze, patrzysz na znaki, które dla naszych przodków miały moc większą niż jakiekolwiek słowo. To była ich magia zaklęta w obraz. Kiedy dziś spacerujesz po Krakowie, Poznaniu czy Gnieźnie, mijasz katedry, ratusze i kamienice. Ale 1000 lat temu w tym samym miejscu stały zupełnie inne budowle, grody Słowian. Grody były sercem życia wspólnoty. To nie tylko siedziba władcy czy wojów, ale też centrum handlu, kultu i polityki. Najczęściej powstawały na naturalnych wyniesieniach, nad rzekami lub jeziorami. Tam, gdzie łatwo było się bronić i gdzie woda dawała życie. Wyobraź sobie potężne wały ziemne usypane rękami setek ludzi. Na ich szczycie wznoszono palisady z drewnianych bali. W środku gęsto zabudowane chaty, spiżarnie, warsztaty i czasem kapliczki albo miejsca kultu. Gdy wróg nadciągał, grody stawały się twierdzą. Gdy było spokojnie, tętniły codziennym życiem. Co ciekawe, wały obronne budowano warstwami: drewno, ziemia, piasek, kamienie. Wszystko po to, by były niemal nie do zdobycia. Do dziś w wielu miejscach w Polsce można zobaczyć ich pozostałości. Wyglądają jak tajemnicze wzgórza w lesie. Ale to właśnie one były początkiem naszych miast. Kraków wyrósł na osadzie wokół wzgórza wawelskiego. Gniezno, na wyspie otoczonej jeziorami. Poznań, na Ostrowie Tumskim, naturalnej wyspie na Warcie. Te miejsca nie są przypadkowe. To dawne centra plemienne, które później stały się stolicami pierwszego państwa Piastów. Życie w grodzie było gęste i intensywne. Ulice były wąskie, domy ciasno stłoczone, a zapach dymu z palenisk mieszał się z wonią zwierząt i gotowanego jadła. Archeolodzy odnajdują tu nie tylko fragmenty ceramiki czy narzędzi, ale i zabawki dla dzieci,
biżuterię czy ślady po warsztatach rzemieślniczych. To dowód, że grody były pełne życia i że ich mieszkańcy mieli podobne potrzeby jak my dziś. Dziś chodzimy po brukowanych rynkach i nowoczesnych ulicach, ale gdzieś pod naszymi stopami leżą warstwy dawnych wałów i chat. Grody Słowian nie tylko broniły naszych przodków, one były fundamentem, z którego wyrosła Polska. Kiedy więc odwiedzasz Kraków, Gniezno czy Poznań, pamiętaj, że spacerujesz po ziemi, gdzie 1000 lat temu tętnił słowiański gród, a w jego bramie strażnicy pilnowali wejścia, tak jak dziś policja pilnuje miejskiego rynku. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak stare jest twoje imię, albo skąd wzięło się nazwisko, które nosisz? Wielu z nas na co dzień o tym nie myśli, a jednak nosimy w sobie dziedzictwo, które ma ponad 1000 lat. Słowiańskie imiona i nazwy rodowe. Dla dawnych Słowian imię nie było tylko zlepkiem dźwięków. Ono miało moc. Nadawano je, by chroniło, przynosiło szczęście i mówiło coś o człowieku. Dlatego imiona były tworzone z 2 członów. Na przykład Mieczysław znaczył sławny mieczem, Bolesław, ten, który ma wielką sławę, a Dobrawa, ta, która niesie dobro. Do dziś wiele z tych imion wciąż żyje w naszych metrykach. Miłosz, Bronisław, Czesław, Bogumił, Stanisław. To nie są wymysły XIX wieku, to echo dawnych plemion słowiańskich. Ciekawostka? Najstarsze żeńskie imiona, jakie znamy, też były pełne znaczeń. Dobrawa, księżna, żona Mieszka I, nosiła imię oznaczające dobrą, łaskawą. Dziś brzmi archaicznie, ale 1000 lat temu było popularne jak dzisiejsza Julia czy Zuzanna. Nazwiska przyszły później, w średniowieczu, ale wiele z nich ma swoje korzenie w dawnych imionach słowiańskich. Jeśli ktoś nosił imię Miłosz, jego potomkowie mogli przyjąć nazwisko Miłoszewski. Od Stanisława powstało nazwisko Stanisławski. Albo jeszcze prościej, od miejsca zamieszkania. Stąd nazwiska typu Gnieźniewski czy Krakowski. Wiele słów, które brzmią w naszych nazwiskach, to słowiańskie rdzenie. Wicz, ski, czuk. To wszystko sygnały, że nazwisko ma swoje źródło w języku dawnych Słowian. Więc gdy następnym razem podpiszesz się swoim nazwiskiem albo usłyszysz, jak ktoś woła cię po imieniu, pamiętaj, powtarzasz coś, co mogło brzmieć już 1000 lat temu na wiecu, w chacie albo w grodzie. To żywe dziedzictwo, które każdy z nas nosi dosłownie w swojej tożsamości. Jeśli ktoś kiedyś powie ci, że Polacy są gościnni, możesz śmiało odpowiedzieć, to nasza słowiańska natura. Bo gościnność i wspólnotowość to cechy, które odziedziczyliśmy wprost po naszych dawnych przodkach. Życie Słowian toczyło się nie wokół jednostki, ale wokół wspólnoty. Najważniejszy był ród, wielka rodzina, w której każdy miał swoje miejsce i obowiązki. Ród decydował o tym, kim jesteś, kto cię chroni i komu jesteś winien wsparcie. Ale ta więź sięgała dalej, obejmowała całą wieś, całą wspólnotę, a w większej skali plemię. To dlatego tak wielkie znaczenie miały wspólne prace i wspólne święta. Orka pola, robiono ją razem, budowa domu, cała wieś stawiała ściany, bo wiedzieli, że jutro sami będą potrzebowali pomocy. I to nie była tylko praktyczność, to była filozofia życia. Człowiek był częścią wspólnoty tak samo jak częścią natury. Wspólnota słowiańska działała też na poziomie politycznym. Decyzje podejmowano na wiecu, zgromadzeniu wolnych mężczyzn. Nie rządził jeden tyran, tylko wszyscy razem. W praktyce bywało różnie, ale sama idea była niezwykła. Każdy miał głos, a wspólnota decydowała o losach całej grupy. Gościnność to była świętość. Każdy przybysz, czy to sąsiad, czy wędrowiec z daleka, mógł liczyć na miskę strawy i dach nad głową. Odmówić gościnności znaczyło wystawić się na gniew bogów i duchów. Dlatego w tradycji ludowej tak mocno zakorzenił się zwyczaj przyjmowania wędrowców, karmienia biednych czy nakrywania dodatkowego talerza dla nieznajomego. To echo dawnej słowiańskiej zasady. Kto odrzuca gościa, odrzuca samego siebie. Ciekawostka.
Do dziś w wielu polskich domach na Wigilii zostawia się wolne miejsce przy stole dla niespodziewanego przybysza. To nie jest wymysł chrześcijaństwa. To dawna słowiańska idea gościnności, przetransformowana i wpleciona w nową religię. Wspólnotowość miała też ciemne strony. Kto łamał zasady, ten narażał się na gniew całej wsi. Kara nie spadała od sędziego czy króla, ale od wszystkich. Od sąsiadów, od własnego rodu. Ale to właśnie dzięki temu wspólnota była silna. Przetrwała najazdy, głody i zarazy, bo trzymała się razem. Jeśli więc dziś czujesz, że Polacy, mimo kłótni i sporów, potrafią się zjednoczyć w trudnych chwilach, jeśli widzisz, jak wielką wagę przykładamy do rodzinnych spotkań, do świąt, do wspólnego stołu, to jest w nas głos dawnych Słowian. Gościnność i wspólnotowość to nie tylko cecha charakteru. To dziedzictwo, które pozwoliło naszym przodkom przetrwać i które do dziś kształtuje naszą tożsamość. W świecie, gdzie każdy goni za sobą, warto pamiętać, że prawdziwa siła rodzi się wtedy, gdy jesteśmy razem. Dziś patrzymy w kalendarz, sprawdzamy w telefonie datę i godzinę. Ale dla dawnych Słowian kalendarzem była przyroda. Wschody i zachody słońca, zmiany pór roku, pierwsze kwiaty i ostatnie żniwa, to one wyznaczały rytm życia. Cały rok dzielił się nie na miesiące czy tygodnie, ale na cykle natury. Wiosna była czasem narodzin i siewów, lato, wzrostu i dojrzewania, jesień, zbiorów i uczt, zima, odpoczynku i oczekiwania. Każda pora roku miała swoje święta i obrzędy, które miały nie tylko uhonorować bogów, ale też oswoić to, co nieznane i niebezpieczne. Najważniejsze były przesilenia i równonoce. W przesilenie zimowe świętowano zwycięstwo światła nad ciemnością, powrót słońca i nadzieję na nowe życie. W przesilenie letnie radość pełni, ognia i wody. Równonoce natomiast przypominały o równowadze, o tym, że noc i dzień, ciemność i jasność zawsze się przeplatają. Ciekawostka? Nawet nazwy naszych miesięcy kryją w sobie echo słowiańskiego kalendarza. Marzec od słowa marzanna i końca zimy, lipiec od kwitnących lip, listopad od opadających liści. Wiele języków przyjęło nazwy łacińskie. My zachowaliśmy swoje, rodzime, zakorzenione w przyrodzie. Rytm natury był też rytmem codziennego życia. Praca zaczynała się o wschodzie słońca i kończyła o zmierzchu. Żniwa wyznaczały lato, sianokosy, wczesną jesień, a zimą życie toczyło się wokół ognia w chacie. Nasi przodkowie byli mistrzami obserwacji przyrody, wiedzieli, kiedy zasiać, kiedy zbierać, kiedy odpocząć. Do dziś w naszych zwyczajach przetrwało wiele z tego kalendarza. Kolenda to echo zimowego przesilenia. Wielkanoc – święto odradzającej się wiosny. Dożynki – święto końca żniw. Nawet jeśli zmieniły się nazwy i religijne konteksty, sam rytm pozostał ten sam. Kiedy więc obchodzimy święta, gdy cieszymy się z pierwszego dnia wiosny albo narzekamy na krótkie zimowe dni, powtarzamy cykl, który Słowianie znali doskonale. Oni nie potrzebowali kalendarza w smartfonie. Kalendarzem było słońce, księżyc i ziemia. I może właśnie dlatego ich życie było tak mocno splecione z naturą, bo każdy dzień był częścią większego koła, które nigdy się nie kończyło, tylko nieustannie wracało. Nie musisz chodzić do muzeum, żeby obcować z dziedzictwem dawnych Słowian. Wystarczy, że otworzysz usta. Twój język, polski, to największy i najżywszy pomnik naszych przodków. Polski należy do ogromnej rodziny języków słowiańskich. To znaczy, że gdziekolwiek spotkasz Rosjanina, Czecha czy Serba, odnajdziesz w jego mowie znajome brzmienia. I to nie przypadek. Wszystkie te języki wyrosły z jednego pnia, prasłowiańskiego, którym mówili nasi przodkowie ponad 1000 lat temu. Choć nigdy nie zapisali swojego języka, jego echo wciąż słychać w naszych słowach. Matka, woda, ogień, słońce. Te rdzenie są wspólne dla całej słowiańszczyzny. To jak niewidzialna nić, która łączy nas z milionami ludzi od Bałtyku aż po Bałkany. Ciekawostka?
Wielu badaczy uważa, że bogactwo słownictwa zdradza sposób myślenia dawnych Słowian. Na przykład na las mieli dziesiątki określeń: bór, gaj, dąbrowa. To dowód, jak ważna była przyroda i jak mocno zakorzeniona w języku. Ale język to nie tylko narzędzie komunikacji, to sposób widzenia świata. Dawni Słowianie nadawali nazwy rzekom, górom i miejscom, które przetrwały do dziś. Wisła, Bóg, Warta, Dunaj to nie są przypadkowe słowa. To echo sprzed 1000 lat, które codziennie wymawiamy, nie zdając sobie z tego sprawy. I jeszcze jedno. Język jest jak rzeka. Płynie, zmienia się, ale zachowuje swój nurt. Wiele wyrazów, których używamy na co dzień, ma prasłowiańskie korzenie. Dom, brat, siostra, chleb. Każde z nich to cegiełka w gmachu, który wciąż stoi, mimo że dawne plemiona już dawno odeszły. Więc kiedy mówisz po polsku, nie mówisz tylko do swojego rozmówcy, mówisz razem z tysiącami pokoleń przed tobą. A twój język to najpiękniejsze dziedzictwo, jakie zostawili nam Słowianie, żywe, codzienne i nieśmiertelne. Możemy mówić o języku, imionach, obrzędach, kuchni czy symbolach, ale tak naprawdę największym dziedzictwem, jakie odziedziczyliśmy po Słowianach, jest coś, czego nie da się dotknąć ani zmierzyć. To nasza tożsamość. Dawni Słowianie żyli blisko natury i blisko siebie. Byli zakorzenieni w ziemi, którą uprawiali, w lasach, które dawały schronienie i w wodach, które żywiły i broniły. Ale byli też zakorzenieni w wspólnocie, bo ród i plemię były dla nich wszystkim. Człowiek był silny tylko wtedy, gdy miał obok siebie innych. To właśnie ta idea przetrwała do dziś. Doświadczenie wspólnoty i więzi rodzinnych, gościnność, potrzeba spotkań przy stole, przy ognisku, przy świętach, to wszystko jest w nas od 1000 lat. Tożsamość budowała się oddolnie, od najbliższych, od ziemi, na której stał dom. Ale tożsamość Słowian to też poczucie, że jesteśmy częścią czegoś większego. Rodzina słowiańska to dziś kilkaset milionów ludzi, od Polaków, Czechów i Słowaków, przez Serbów, Chorwatów, Bułgarów, aż po Rosjan czy Ukraińców. Mówimy różnymi językami, mamy różne historie, ale wciąż łączy nas wspólne źródło. Warto się nad tym zatrzymać, bo często patrzymy na Zachód i zazdrościmy mu wielkich mitów, Greków, Rzymian, Celtów, a przecież my też mamy swoje korzenie. I one są równie stare, równie bogate i równie fascynujące. Tylko trzeba sięgnąć głębiej, pod warstwę zapomnienia. Nasza tożsamość to nie tylko historia książek i kronik. To też bajki opowiadane przez babcie, obrzędy, które dzieci wykonują w szkole, imiona, które nosimy i słowa, które wypowiadamy. To coś, co żyje, nawet jeśli nie zawsze jesteśmy tego świadomi. I może właśnie w tym tkwi największa siła słowiańszczyzny, że nigdy naprawdę nie zniknęła, że przetrwała w nas samych, w tym jak świętujemy, jak się kłócimy i jak się godzimy, w tym jak kochamy swoją ziemię i jak bronimy swojego domu. Kiedy więc pytasz, co zawdzięczamy Słowianom? Odpowiedź brzmi: zawdzięczamy im siebie. To, kim jesteśmy. Nasze imiona, język, zwyczaje, mentalność, naszą wspólnotę i dumę. Bo historia Słowian to nie tylko opowieść sprzed wieków. To opowieść, którą każdy z nas codziennie pisze. Jak widzisz, ślady dawnych Słowian są wciąż w naszym życiu. Od słów, które wypowiadamy przez zwyczaje, aż po naszą tożsamość. A to dopiero początek. Napisz w komentarzu, który z tych punktów najbardziej cię zaskoczył. Może znasz inne rzeczy, które odziedziczyliśmy po naszych przodkach? Podziel się nimi, chętnie je przeczytam. Jeśli podobał ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i kliknij w dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów. To dla ciebie mały gest, a dla mnie ogromna motywacja, by tworzyć kolejne historie. A już wkrótce następna część, gdzie odkryjemy jeszcze więcej tajemnic dawnej słowiańszczyzny. Nie przegap tego.